No, nadgarstkiem. Najpierw nadgarstkiem. O tak. Stąd. I przesuwaj normalnie w ten sposób. No. Nie, tylko ten ruch przesuwania odbywa się jednoczesnym, wiesz, chlebce. O tak. Nie, w haki, wiesz, tu już idziesz tak. Do góry i tą płaszczyznę, tak jest. Mhm. Cały czas to wiesz, tak, to wi cały... Każdy szczegół. No. Do góry na Ustawienie znowu, nie mogę... do góry na gwiazdkę. No. Tak. A to byli tak nisko nie? No. Nie, ale już wiesz, miałem tak nisko. Miałeś tak nisko? Nie, to już tak podciąga do siebie, nie? To by trzeba tak. Raz. Rozumiesz? I inne elementy. Czyli tak. Rozumiesz? Do końca, mogę bardziej tak. Nawet wiesz, jak ktoś na przykład chce uciec do tyłu, nie? Jakby z nadgarstkiem, to tylko tak. Pa. Do przodu. Tym ruchem raz. Na przykład brakuje ci, rozumiesz, zagiąć. Jak można na przykład zagiąć nadgarstek? W dwa sposoby. Zaginałeś bezpośrednio przez palec, albo zaginałeś poprzez dosunięcie łokcia do przodu. Rozumiesz? Często na przykład nie masz dostatecznej siły, to robisz tylko taki ruch. Rozumiesz? Nie musisz się, wiesz. Tak, oczywiście to jest najbardziej optymalny wariant, nie? Trójkę masz? Co? Trójkę? Tak. Tu. Tak, dokładnie tak. Przez duży palec. Przez nacisk dużego wskazującego palca. O tak. Wskazujący palec. O, widzisz? Widzisz, jak ty naciskasz, że normalnie nawet nic nie robi żadnego ruchu. Siła mówiąc. Tym wskazującym, odruch musi zaczynać się od wskazującego palca, czyli od nacisku, o, tej części, tej części nadgarstka, tak? Rozumiesz? Muszę wzmocnić palce. Wyższałeś sobie. No, ja opuszczę sobie tak, żeby tobie było wolniej. Nie, najpierw palcami, znowu nadgarstkiem, palcami. O tak, o. Rozumiesz? Tak. Tu. O. Jakby ten ruch kierować do barka. Rozumiesz? Czyli wiesz. O tak, o, dokładnie. Tak jest. No dobra. No, a jak? No nie, już widzę. No dobra. Całkiem innym No dobra. Powiedz, jak może go spotkamy. Widzę sobie. Palce. Jak tylko koncentrujesz ruch na palcu, ok. Jak tylko koncentrujesz ruch w nadgarstku, to palce są słabe. I ten mogą skorzystać z swojej przeciwności. Nie ma szans. A ile jest piątkę? I tylko nie mogę trzymać. Nie ma nic, żeby pociągnąć. Nie dasz rady. Nie dasz rady. Musisz przyłożyć palec. Ale złap niżej. Ciusi spada. Nie no, widzę, czuję. Dobra. Trzymamy to. Trzymamy palce. No. Palce trzymamy. No co? I fajnie. Taki trening też może być przy stole. Nie może być, to musi być. No, musi być. Ty nie walczysz z handlem, ty walczysz z ręką. Ty musisz trzymać cały czas czyjąś dłoń. Im grubsza dłoń, im głupszą dłoń będziesz trzymać, tym tobie lżej będzie rozumieć takim jak on. Im grubszą dłoń będziesz trzymać. Jak nie masz przeciwniczek, a ktoś z tobą chce walczyć, to proszę, żeby zakładali rękawice i z nimi walczyć. Ten sam nawet Sławek, on powiedzmy ma chudszą dłoń, niech założy rękawice i z nim próbować. Im grubsza dłoń, tym lepiej. Dla mnie efektu żadnego nie ma z tego treningu. Efekty tylko i wyłącznie do ciebie. I na tym rzecz polega. Palec, czyli zdjęcie w palcu,
Tu, to jest w tym kącie. W tym kącie tych dwa. Musi być o 15-20% silniejsze od bicepsa. Bo w przeciwnym wypadku jakie wydają? Przegrała. Przegrała. I będziesz wydziwiać, wycudzać, będziesz się podstawiać, będziesz cokolwiek innego robić, nie będziesz pracować pracować. Rozumiesz? Nie, Dawaj, to patrz. sobie będę łapać Polaków bardziej. No tak. Raz. 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 Nie puszczę. I to ty trzymasz, ja cię nagrywam. No właśnie, to jest na plus. Ciepłe, młodzież. Czysto. Sławek może robić różne kombinacje, ja po prostu trzymam, żeby wzmocnić Tak, tak. Czy on tak będę robić, czy będę tak robić, czy tak robić. Najważniejsze, żeby ty trzymania palca robiła cały czas. Dawaj prawdę. Na razie jedziesz, tu masz czas, tu jest za 20, za 22 piąta. Do piąta, do piątej, coś tutaj? No to są A teraz tak. W tej pozycji zagięty i plecami myślimy. Widzisz, gdzie palce tutaj zostają? A masz na tyle silne plecy. A plecy muszą być słabsze. Nie mając handli ekscentrycznej, nie mając możliwości wykonywać ten ruch dynamiczny, bierzemy rączkę grubym uchwytem bądź takim, a lepiej z grubym. I wykonujesz ruch na siebie. Z tym, że nie o tak, jak my robimy w kulturystyce, tylko tak. Rozumiesz? Czyli w tej końcowej fazie podłączamy już przyczepy i klatę. I nie klatę, tylko plecy. I utrzymujesz palcami, a później obciążenie przechodzi na środek nadgarstka. O tu. I w zależności od tego, co masz słabe, czy palce, czy właśnie o ten ruch, to albo z tego ruchu zaczynasz, albo z tego ruchu zaczynasz na palce. To jest jedno z takich podstawowych ćwiczeń dla wrestlingu, gdzie palce są jakby tym najważniejszym elementem podczas startu. Nie? Bo wiesz dobrze, że można w wrestlingu w ogóle palcami się nie korzystać, ale już w określonej pozycji, kiedy te palce nie pracują, powiedzmy, albo tylko służą dlatego, żeby przytrzymać, nic innego. Rozumiesz? Czyli stawiasz tu. To jest bardzo ważny element. A jak u Ciebie na przykład plecy mocniej od palców, no to małe szarpnięcie plecami spowoduje to, że u Ciebie otworzą się palce. Rozumiesz? Pamiętaj, to są tylko wskazówki, nie? Bo trening budować sama będziesz. Nie ma możliwości, że my z Tobą tu ćwiczyliśmy codziennie, co bardzo ubolewam, ale Tobie podpowiadam takie wskazówki, to Ty jesteś osobą mądrą, wiesz co to znaczy trening siłowy i wiesz jak zbudować sobie, rozumiesz, trening siły. Zbudowałaś do tego poziomu, co mogłaś i dlatego zwróciła się o pomoc i Tobie wskazuje te, to jest prawda. podpowiadam Tobie takie wskazówki. Tak samo i tu. Nie ma czego się wstydzić. Każdy się uczy. Ja też jadę i coś obserwuję, coś się uczę i nie ma żadnych problemów. Pokaż mi jak Ty robisz pronator, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pronator robi się dwóch powiedzmy. Albo my pronator przywiązujemy do kąta, czyli mamy kąt i kręcimy. Albo my pronator nie przywiązujemy do kąta. My trenujemy tylko kwadratowej, osobny pronator, czyli taki ruch w bok. Jest masa judo. Wbrew pozorom dużo elementów nie jest potrzebne do tego, to czy inne. A wrestling posiada więcej ćwiczeń jak kulturystyka. Jednoznacznie. Już inny chwyt mamy, no inaczej, no. I zobacz, poprzez te paliczki pasażerów, nie? Tu utrzymuje tylko klata,
jako stabilizator. No. Rozumiesz? A wykonujemy czysty ruch pronatorem. Jeżeli ty podłączysz ten ruch w ten oto sposób, Nie mogę trzymać tak? Normalnie o, w tej pozycji. to ty zrobisz tym więcej. Rozumiesz? Bo tu jeszcze pracujesz, oddziałują ciebie, rozumiesz? A nie mogę tak trzymać w tej pozycji i tu? No mi akurat tak jest wygodnie. Też można, bo wtedy Tak. myślę, że bardziej... Bo przy dużych ciężarach to wiadomo, ale ja wolę trzymać w tej pozycji. Ale ty weźmiesz tym palcem i zobaczysz jaka jest różnica, bo ten palec jeszcze też napręża się, stabilizuje. Nie, Aha, właśnie. nie. Stań na tą stronę. Ci pokażę, weź tą prawą. Czyli tobie trzeba założyć w ten sposób. Palec Jest ten. inaczej. Rozumiesz? Prosto. Chyba za duży ciężar, poczekaj. Obrót. No, tu jest ważny jest obrót. Tu, czy bardziej do... Nie, bardziej tu. Tu. Tak jak Ten ruch? Ale w tej pozycji trzymam rękę? Tak, tylko musisz tu zrobić obrót. Obrót. Nie jest same zdjęcie, tylko obrót. Dlaczego po prostu trzeba troszeczkę A nie niżej. mogę... Poczekaj, ja postawię się. Tak mnie też wygodnie, tak nie mogę trzymać. No bo tego ruchu nie robiłeś. Tego ruchu nie robię, bo jest dziwnie z tym. Możesz stać przy stole w ten sposób. Jak? I chodzi o ten ruch. Jeżeli ten ruch w ten sam sposób trzymając robisz w ten sposób, pociągniesz więcej. Bo jeszcze dołożysz mięśni bicepsa. Rozumiesz? I Czy wszędzie jest ten uchwyt z tym siłą nawet przy pasie judo? słucham? Z talerzem? Również jest ten sam uchwyt na kciuk, czy mogę trzymać Nie, normalnie? niekoniecznie. Możesz Jest normalnie tak trzymać. Normalnie. Normalnie możesz trzymać. Ja po prostu przyzwyczajony do tego. Tak naprawdę tobie jest potrzebno dwa ruchy. Rozumiesz? Jeden taki ruch, który rozgrzewa tobie cały pronator, a drugi ruch pionowo w ten sposób. I tobie więcej nie jest potrzebne. Dostosuj do swoich potrzeb. To, co teraz masz słabe. Jeżeli masz słabe, rozumiesz, pronator w normalnym ruchu podczas walki górą, to dostosuj te ćwiczenia do tego. Nie rób tam tak i siak, nie rób tych 15 ćwiczeń, nie rób tego. No tak było. Dokładnie. Tobie potrzebne co? 2 razy w tygodniu ćwiczenia siłowe i raz w tygodniu, żeby jakaś cię ręka prosto wymęczyła na maksa. Rozumiesz? Gdzie te wszystkie twoje, rozumiesz, mięśni nie tak dostaną w kość, jak przyczepy. Za każdym treningiem, jak ja na przykład stoję przy stole z kimkolwiek, ja dostaję więcej dawki, rozumiesz, siły, jak proszę Ciebie, jak przy ćwiczeniach siłowych. Mogę robić każdym ciężarem, nie dostanę tak w kość, jak to jest przy stole. Więc na dzień dzisiejszy nie ma sensu Tobie się zawędzić na przykład na bicepsie, bo Ty masz mocny biceps. Tobie się będzie trzeba na palcach nadgarstku, pronator. Rozumiesz? To jest takich 3 elementy, które są jawnie oddają. Nie? Masz mocny triceps, masz mocną klatę, masz mocne plecy, masz mocny biceps, rozumiesz? Więc te elementy są, do tych elementów musisz dociągnąć to, co masz słabsze. Jak dociągniesz do tego poziomu, czyli skrócisz tą proporcję siły pomiędzy bicepsem a nadgarstkiem, będziesz wygrywać. Skrócisz proporcję siły pleców do palców, będziesz wygrywać. Rozumiesz? Skrócisz tą, rozumiesz, proporcję siły pomiędzy klatą a ruchem, rozumiesz, pronatora, sam pronator, będziesz wygrywać. I to wszystko. W arm wrestlingu, złote słowo, pamiętajcie, jest najważniejsza kwestia. Znaleźć odpowiednią ilość, albo dobrać odpowiednią ilość ćwiczeń, aby swój trening, swój organizm nie przemęczać bez potrzeby i osiągnąć jak najszybszego wyniku. Rozumiesz? My nie robimy ćwiczenia objętościowe, czyli jak na przykład ktoś chce, a mogę ja tam robić na przykład wyciskania, plecy, coś tam, to, 5, 10, to wszystko razem. Ja mówię, że jeżeli chcesz wynik, to tego nie rób.
Dlaczego? Bo każde ćwiczenie objętościowe od razu u Ciebie zabiera siły. Tobie niezbędne siły dla tego, żeby Ty osiągnął wynik. Zrób 4 ćwiczenia porządnych za jeden trening, porządny, rozumiesz? Odpocznij, normalnie odpocznij, przyjdź na następny trening, znów zrób 4 ćwiczenia, ale że Ty zrobisz 4 ćwiczenia, powiesz, Ty, ale ja chyba jeszcze mogę więcej. Okej, możesz więcej, zgadza się. Zaczynasz robić wyciskanie, plece, nie wiem, biceps, klata, coś tam zaczynasz robić z plecami rzeźbić, z dużymi partiami mięśni, to wchodzisz w objętość treningową, rozumiesz? Która ogólnie na Ciebie będzie oddziaływać to, że Ty przyjdziesz na jakiś trening i mówisz, Ty, no przecież w zeszłym tygodniu podnosiła 50 kg, a czemu teraz nie mogę 45 wziąć? Bo organizm się męczy. U nas trening nasz musi być powodowany tak, żeby idealna proporcja, z treningu do treningu nabierasz dzióbkę, troszkę, nabierasz, rozumiesz, siłę. Jeżeli będziesz, tak, poszczególnie takie partie. Tym bardziej, że mówię jeszcze raz, jak coś odstaje, to ja na przykład byłem świadkiem tego, że jeden chłopak miał tak mocny nadgarstek i palce, a słaby biceps, że non-stop przegrywał w ten sposób. Ready, go i przegrywał tak. Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby on tak przegrał. Nigdy. Rozumiesz? Zawsze miał problem z bicepsem. Zawsze bolało, kuło jego, podnosił tam tych nieszczęsnych 40 kg maksymalnie i nic z tym nie mógł zrobić. Ja mówię, że musisz na tym najwięcej się koncentrować. A mimo to przychodził, co robił? Nadgarstki, palce, bo jemu to leżało i mu się chciało to robić. Jemu się nie chciało robić to, co jest słabe, a to jest błąd. Naokoło palca, przytrzymać palcami. Ustawiać się pod prądem, tak samo jak walkę pod górą. I już. Tylko ten ruch. Czyli de facto, mając rękę przeciwnika, cały ciężar, ja na tej stronie pokażę. Zaczyna się tu. Ustawiać pas tu gdzieś tam. Nie ma sensu. Czyli to, co ja mówiłem. Czyli jak my na przykład wykonujemy ruch tak, żeby rozwierać palce przeciwnika przez zgięcia na nadgarstku, no to tu trzeba wiązać pasem. I już, i uzyskać tam maksymalną moc. I już. Silny ścisk spowoduje to, że pochylisz nadgarstek, a dobry pronator przekontruje i wyciągnie palce przeciwnika. Nawet jeżeli ktoś wystartuje szybciej u Ciebie ręka zostanie się w tej pozycji, to i tak możesz ciągnąć w ten sposób, wyciągając przed zgięciem nadgarstka. I już. W tym ćwiczeniu, które my teraz wykonaliśmy, czyli ruch nadgarstka na siebie, to znaczy w bok, na siebie, oddziałujemy jakieś siły, przede wszystkim ścisk. Jak można poprawić ścisk? Ścisk wiele z Was poprawia w ten sposób, że były ściskacze różnego rodzaju, tam iron handy i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę ścisk bardzo mocno poprawia ten śmieszny trochę hantel, ekscentryczny, który wykonując w ten oto sposób, dosyć dynamiczny, cały czas w naprężeniu trzymasz głęboki ściskacze palców. Co on dalej? To, co my robiliśmy na tej maszynie, widziałeś, nie? Ty ją pociągnęłaś, nakręciła najpierw, pociągnęła i ręka zaczęła to wypuszczać, on zaczął się obracać. Czyli ścisk nie był dostatecznie mocny, żeby utrzymać ten gryf i robić z nim ćwiczenia. Rozumiesz? Ten hatyk właśnie oddziałuje na ten ścisk. I uwierz mi, żaden inne ćwiczenie nie jest tak dobre, nie? Więc ja proponuję Tobie postawić troszeczkę mniej i spróbować te ćwiczenia zrobić. Czyli przykładowo zrobimy w ten sposób. Podbierzemy ćwiczenia, które są niezbędne dla tego ścisku, a później, jak już będzie gotowy ścisk, zaczniemy, rozumiesz, dobierać elementy techniczne do samej walki, tak? Zróbmy tak.
Zobacz. O tak. I ty nie musisz go podnosić na biceps, ty musisz robić tylko o tak, dynamiczne ruchy nadgarstkiem, samym nadgarstkiem. Żeby ono pracowało jak, wiesz, jak wahadło. Rozumiesz o co chodzi? I te wahadło tobie właśnie uderza na ten, na mięśnie, na głębokie mięśnie zginacze palców. O, w ten sposób. Ja wam powiem wprost, że to jest pierwsza osoba, która robi to ćwiczenie poprawnie. Bierze pierwszy raz hantel i robi to poprawnie. Przedtem jeszcze nie widziałem. Zobacz. Słabną palce, u ciebie zaczyna ono obracać w dół. Czyli jakby sam uścisk nie na tyle jest dobry, że ono opuszczasz. Rozumiesz co chodzi? I zasada bardzo prosta. Zasada bardzo prosta. Gdzie jest słabe, tam zaczynasz robić to jako pierwsze. Rozumiesz? Masz słaby uścisk, te ćwiczenia robisz pierwsze. Bo jeżeli ty będziesz robić go jako następne ćwiczenie, to nie osiągniesz takiego efektu. Rozumiesz? A tobie zależy na tym, żeby w tym ćwiczeniu robić jak można więcej. No powiedzmy, jak tu się dołożą jeszcze dwa, to powiedzmy, będę bardzo zadowolony. Taki handel jest, to nie jest problem. Po prostu to jest prototyp. O, dokładnie ten. Tu nie ćwiczysz ani kąt, ani bicepsa i nie przedramię. Pamiętaj, że ty nie ćwiczysz przedramię. Ty ćwiczysz właśnie ścisk. Spróbuj zrobić maks. Przykładowo 18-20 ruchów. Aż dopóki nie będę opuszczał się handel, nie? Dopóki ścisk nie będzie słaby. Do 100. Ponieważ ty bardzo dobrze się znasz na ćwiczeniach siłowych, bo ćwiczyłaś w tym i nie ma dla ciebie żadnych problemów i oporów, to siła ta u ciebie wróci bardzo szybko na ten handel. Rozumiesz? Ty w ciągu tam kilku tygodniach od razu odczujesz, rozumiesz, tą różnicę pomiędzy tym, co było, a czym nie. Rozumiesz? Bo to jest koncentracja samego ruchu nadgarstka. Nadgarstek kontroluje wszystko. Nie masz nadgarstka, możesz mieć takie bicepsy, takie przyczepy, przegrasz. Zawsze. Nie masz nadgarstka, nie masz palców, nie masz nic. No. Dynamiczny ruch, tak? Tak, dokładnie. O, właśnie o to chodzi. I zwiększać ciężar co drugą, trzecią, czwartą serię, czy na jednym ciężarze? Możesz to robić na jednym ciężarze, bo na tym za dużo nie zwiększysz ciężaru. Sama rozumiesz, że to jest ćwiczenie, które wykonuje się. A to zależy od dużości, bo zaszły 6-10 serii po 20-30, czy po prostu lepiej z większym ciężarem? Z większym ciężarem powiedzmy, Z mniejszą ilością. tak, 12 do 15 ruchów, rozumiesz? 4 do 8 serii. No możemy postawić jeden na przykład krążek, spróbować jeden krążek, ten, i zobaczysz, jak to będzie oddziaływać na Ciebie dalej, nie? To zrobiłeś tak powiedzmy 2 powtórzenia, 2 serie, przepraszam. Możemy spróbować jeszcze jeden krążek, który... Chociaż ten prototyp był robiony dlatego, żeby robić co? Nadgarstek. Nikt nawet nie pomyślał, że to nie jest dla nadgarstka. Czyli jest ważna ta ręka, bo teraz jest większa wrażenie. Tak. Czy robić Nie, sprawy? bez różnicy. Bez różnicy? Tak. Może ja może wezmę to już. Proszę. Nie? Zawsze na dole. Tak? Robimy za dużo? To zawsze. Ile miał? 2, 3, 4, nie? Ja zaczynam od 4. Czyli czuję, że zaczyna się Super. obracać w tym uchwycie handel. Tu już jest sygnał, że mięsień jest dostatecznie zwiększony. Rewelacyjne. I to jest jakby jeden z elementów, który tam. Zrobimy jeszcze 2 seryjki, a później, rozumiesz, jeszcze staniemy przy stole, jeszcze
Pokażę Tobie inny element, który absolutnie Czy ty radio? bezcenny będzie akurat w Twoim zapasów. Nie będzie tego technicznych. co, będzie pokazane. A że będzie timing. Timing. Nie, ściągnę. Co? Chodzimy zaczynamy. A ile zarzuciłeś? Co? Niżej? 15. Niżej czy tak jak było? Teraz za innego. Mi się wydaje, że Ty za szybko troszkę robisz ordenację. Przerwa jest za mała, ale Teraz? No. Mi się wydaje, że nie są. No to wrzuć sobie tylko. no, to jest właśnie Dołoń dokładnie. przecież to robiła prawidłowe interwały. Już ręka się 15. Już ręka się majta, to jest Już sygnał, jest. że A bardzo wyczerpujące. a bardzo jest wyczerpujący. Bardzo. Dobra. Ten bezcenny jeden element to jest to. Dokładnie. Ale ty trzymał w tej pozycji, czy mamy trzymać Nie, w tej pozycji. góra? No. Z kciukiem i synem. Czyli jeżeli my teraz się uprzemy, naprężymy, bo czy naprężenie, to musimy to utrzymać, naprężenie około 15 sekund. Trzymaj. Nie szalej. Nie, bo to jest właśnie Podtrzymać? specjalnie, żeby na Tak, wolny przepychaj. ciężar, nie? To jest izolowane, to mam tu, wiesz, różnych innych. Przepychaj. Ja Ci powoli oddaję. W zasadzie, wiesz, jak chodziło. O tak. Bardziej o nadgarstek, ale... Pamiętaj, że, Czasu, no to od razu. Nacisk boczny Z rączką zacznę. robi się w dwóch różnych płaszczyznach, czyli typowy taki nacisk boczny, czyli tak bok, nie? I nacisk boczny z lekkim ruchem do przodu, rozumiesz? Czyli podłączasz triceps. Tak naprawdę operując tricepsem i samą siłą, rozumiesz, wiązaną, ty musisz zatrzymać każdy ruch, rozumiesz? I trzeba oczywiście uważać, bo jeżeli przeciwnik ma na tyle mocny nacisk boczny, to pamiętaj, nie może się zaprzeć się przy nim na nacisk boczny i tak samo stać, bo każde odchylenie ręki w Twoją pozycję przygraną będzie spowodowane większym bólem, jak Ty wygrasz. Rozumiesz? I nie możesz się otwierać. Jest tu też jest. 15 sekund. O tak. O tak. To jest ten element. Ten jest jak jeden z elementów. Czyli Uścisk, powtarzać. nacisk boczny, a później inne elementy, dosłownie inne elementy dostawimy do dalej. Czyli przede wszystkim ten ruch, który nie jest odpracowany, kąt, który nie jest odpracowany, to są, wiesz, niezbędne elementy. Dawaj, nalewam się. Samo od 6 do 10. Słucham? Znaczy 15 sekund, od 4 do 6 sekund. Ty możesz mówić, ty teraz możesz ustawić się typowo pod bok, nie? Typowo już ruch pod biceps, nie? Patrz. O, tak. Chcesz? Dobra. Poduszki nie ma, to przestaje. Zmieniałeś? No i trochę za nisko sobie dałem, bo już nie mogę wyciągać. To jest trójka. No. Świastek. Tworzysz dłoń, czy nie? Nie. No. O tak. Dobrze. 50% moich możliwości. 50%. 50%. To widać i czuć.